Tak więc nie ma się czego bać, jak widać życie toczy się tutaj normalnie, można śmiało przyjeżdżać do Lwowa. Prędzej zginiesz w wypadku samochodowym jadąc tutaj w Polsce jeszcze niż tutaj uderzenia jakieś rakiety. Kiedy na wschodzie Ukrainy toczy się wojna, ponad 1000 km dalej na zachodzie, tuż przy polskiej i słowackiej granicy, życie toczy się całkiem normalnie. W tej serii filmów chcę wam pokazać, że nie ma się czego bać i można spokojnie wybrać się na zachodnią Ukrainę bez obaw, że jakaś rakieta spadnie nam na głowę. Lwów leży tylko 70 km od polskiej granicy. Najlepiej dojechać do niego przez przejścia w Hrebennym lub Korczowej. Z pozoru w mieście wszystko wydaje się normalne, jednak na każdym kroku widać tutaj ślady toczącej się w kraju wojny. No to chodźmy sprawdzić, gdzie jest ta wojna. Cześć, w tym odcinku pokażę wam kilka ciekawych lwowskich knajp. Sprawdzimy też, jak wygląda życie nocne podczas wojny i jak to jest naprawdę z tą godziną policyjną oraz zakazem sprzedaży alkoholu po 21. Zapraszam cię również do subskrypcji kanału oraz obejrzenia pozostałych filmów z Ukrainy, które znajdują się na moim kanale. Zapraszam was do ogarniętego wojną Lwowa. To miasto żyje normalnie, a przynajmniej stara się żyć normalnie, bo każdy sobie tutaj radzi jak może. Jak widać, życie toczy się jak gdyby żadnej wojny nie było, gdyby nie plakaty nawołujące do wstąpienia do wojska i duża ilość żołnierzy, która tutaj sobie chodzi nie z bronią, tylko są tutaj po prostu albo jacyś tam pacjenci, albo po prostu tutaj się szkolą. Więc to oznak wojny w mieście nie widać, można sobie spokojnie tutaj przyjechać, nie ma się czego bać. Są alarmy lotnicze, ale są one jakby tak profilaktycznie tutaj ogłoszone. Nikt na to nie zwraca uwagi i życie toczy się normalnie. Tak więc nie ma się czego bać, jak widać życie toczy się tutaj normalnie, można śmiało przyjeżdżać do Lwowa. Prędzej zginiesz w wypadku samochodowym jadąc tutaj w Polsce jeszcze niż tutaj uderzenia jakieś rakiety. W Polsce dziennie ginie kilkanaście osób w wypadkach drogowych i nikt się tym nie przejmuje. Media o tym nie mówią, bo to jest temat oklepany, a jak zabije tutaj 2 osoby rakieta raz na parę miesięcy, tak już jest wielkie halo. Tak samo jak spadnie gdzieś samolot na świecie, to w Polsce też o tym trąbią, pomimo że jest to najbezpieczniejszy rodzaj transportu i najmniej ginie ludzi właśnie w wypadkach samolotowych, a latają każdego roku miliony. Ginie osób, nie wiem, kilkanaście, może kilkadziesiąt rocznie, no chyba jak się rozbije jakiś większy samolot, to nawet kilkaset, ale to się nie ma nijak do statystyk wypadków samochodowych. O ile punkty widokowe są niedostępne z powodu wojny, tak możemy udać się do jednej z kilku restauracji położonych na dachach w obrębie rynku, skąd też rozciąga się świetny widok na Stare Miasto. Tym, że uprzedzam, że kuchnie są tutaj maksymalnie do godziny 21, bo chcą wszystko sprzedać przed godziną milicyjną, więc później tylko jakieś piwko czy tam inne napoje. I tak piwo na dachu kosztuje około 7 zł, a na dole na parterze 5 zł. Czy to jest cena jak po prostu w polskim zwykłym sklepie. No i weź tu nie pij. I faktycznie widać tutaj dużo więcej kobiet niż facetów. Więc jak ktoś chce przyjechać na dziewczynki, to w sumie jest teraz dobry czas. Gdzie jak widać nastroje takie bardzo wojenne. Parę kilometrów stąd chowają młodych chłopców do grobów, a tutaj tańce, śpiewy, hulanki. W rejonie rynku nie ma teraz prądu, nie działa uliczne oświetlenie. Jedyne światła, które tu widać, są z prywatnych po prostu agregatów. Tutaj każdy sobie swój biznes oświetla. Stąd jest trochę głośno. No jak to sobie nie oświetli, to ma ciemno po prostu i tyle. Ale o dziwo, pomimo że prądu w mieście niby nie ma, tak tramwaje jeżdżą. Więc jakaś osobna linia. Zabiorę was teraz do nietypowego i mocno kontrowersyjnego dla Polaków lokalu, mianowicie kryjówki UPA.
A to? Sława Ukrainie! Героям слава. Хочете ще щось поїсти? Приходимо. Заходимо. Knajpa jest stylizowana na kryjówkę partyzantów. Aby do niej dotrzeć, trzeba zapukać w nieoznaczone drzwi w ciemnym korytarzu, po czym powiedzieć tajne hasło, jak żeby nie inaczej, sława Ukrainie. Czasem na wejściu dostaniemy też do wypicia kieliszek samogonu. Sam lokal gloryfikuje bohaterów UPA, takich jak Banderę czy Suchawicza, i o ile teraz ten temat jest dla nas mocno kontrowersyjny i żaden Polak patriota nie powinien tutaj przychodzić, tak przed wojną, zanim politycy odkopali i rozgrzebali temat Wołynia, Polacy tłumnie odwiedzali to miejsce, wznosząc radośnie okrzyki "Sława Ukrainie" i "Herojom sława". I jakoś nikomu to nie przeszkadzało. Obecnie Polakom nie wypada jednak tutaj zachodzić, za to możemy spotkać tu mnóstwo gości z całego świata. Dyplomatów, żołnierzy, pracowników organizacji pomocowych itp., którzy nie znają tej historii i zupełnie nie przeszkadza im ta ideologia. Żeby nie było, ja przyszedłem tutaj tylko po to, aby wam pokazać, że takie miejsce istnieje. Szkoda jednak, że w Polsce nie mamy żadnej knajpy stylizowanej na przykład na bunkier AK. Jest tutaj nawet karcer, więc zamykają tutaj niegrzecznych pijaków. Jak ktoś się awanturuje w knajpie, to trafia właśnie do takiego miejsca. To jest akurat dobre rozwiązanie. W Polsce też by się przydało w wielu miejscach. Jest tutaj dużo gadżetów militarnych związanych właśnie z UPA i ogólnie II wojną światową. Kolejna ciekawa knajpa, 36 po, tuż przy rynku. Jest tu samogrający fortepian. I w ogóle bardzo ciekawe wnętrze. Na 4 poziomach. Na dachach są właśnie takie tarasy, ale niestety widoku dziś nie ma, bo nie ma prądu i jak widać cały Lwów jest ciemny. Jakieś pojedyncze światełka z agregatów tylko. W tej knajpie oprócz tarasu na dachu, z którego jest widok na cały rynek, jest olbrzymie akwarium na 2 poziomach. Pływał tu kiedyś rekin, ale go przekazano do oceanarium lwowskiego. A piwo kosztuje tutaj mniej niż 10 zł. Jest godzina 22:30 i jeszcze jest nawet trochę widno, słońce nie zaszło do końca. Już widać, że się tutaj przeludnia. Już wygonili mnie z knajpy, bo będą zamykać o 11 i tak się już ludzie troszeczkę zbierają. Widzę, że wzięli się trochę za to, bo w zeszłym roku to tak nie było. Tutaj były melanże jak tylko, a jest dużo spokojniej. No zobaczymy, co będzie w weekend. Jutro piątek, więc może się trochę rozkręci, aczkolwiek no widzę taką różnicę, że chyba już nie jest tak do śmiechu, albo po prostu władza ich goni bardziej. Tak, byłem tutaj w ostatnie wakacje, rok temu, no to o tej porze były tańce, śpiewy, a o godzinie 11 to jak już by zamykali to wszystko, mało kto myślał się rozchodzić. A tu proszę. Ale ogólnie jest tanio, tak jak dla nas tutaj przyjechać, to naprawdę super. A zawsze można sobie alkoholu wcześniej kupić i jeszcze coś wypić w hotelu, jak ktoś lubi. Tutaj Lwów za każdym razem mnie zaskakuje, zawsze znajdę jakąś nową, ciekawą knajpę. Akurat ta jest stylizowana na średniowieczną piwnicę i tutaj alkohol i wyszynk podają mniejsi w takich średniowiecznych habitach. Naprawdę wystrój jest niesamowity, można się przenieść w czasie, także zdrowia. Przypomina mi się tutaj klimat Wiedźmina. Także o 22 już trzeba tutaj rachunek płacić w knajpie. Jest takie powolne wygaszanie. Już widzę, że sporo jest zamkniętych. Jak na przykład tutaj Teatr Piwa, który wam kiedyś pokazywałem w innym filmie. No to już widzę, że jest ciemno, wszystkich wygoniono. No chciałoby się jeszcze posiedzieć, taka piękna pogoda. Jest już po 11. Jakieś tam niedobitki jeszcze siedzą, ale burdel jest jeszcze otwarty. Lokale alkoholu nie sprzedają, jeszcze ludzie sobie dopijają.
co tam sobie kupili wcześniej. Ale tam na rurce jeszcze dziewczyny tańczą, także tego nie dotyczy, nie? Też słychać tutaj różne języki, że turyści bądź najemnicy. Też widziałem Japończyków w garniturach. Pewnie jakaś organizacja charytatywna. Tutaj pieniądze będą płacić kolejni. W Cytadeli, tam gdzie byłem dzisiaj wcześniej, tam też widać, że mieszkają wolontariusze, tak zwani UNICEF-u. W bardzo dobrych warunkach. To jest jeden z droższych hoteli tutaj. No i oczywiście najnowsze Toyoty Prado, nie? Taki to wolontariat. Płacimy pieniądze na ich działalność charytatywną, a oni sobie śpią w hotelach 4-gwiazdkowych, jeżdżą jednymi z droższych aut, a dzieci w Afryce głodują. Tutaj starą ładą przecież nie będą jeździć, czy ułazem, i nie będą przecież spać tak jak ja na przykład w pokoju bez okna. Warto wchodzić w takie właśnie bramy i różne podwórka, bo tutaj kryje się naprawdę inne oblicze Lwowa. Jak te fasady kamienic są zwykle jakieś tam odremontowane, tak tutaj już akurat to jest takie komercyjne miejsce, są tutaj knajpy, ale widać, że już jest graffiti, a czasem możemy trafić normalnie na oryginał z czasów jeszcze przedwojennych, pamiętających Polskę. Jest tutaj teraz spory problem z prądem, więc co z oświetleniem ulicznym? Ano jest, ale w dość ograniczonym zakresie. Czyli akurat tutaj ten deptak główny do opery oświetlony jest, ale już ulica z boku nie. Tak jak zawsze tutaj było światło, tak teraz nie ma i tylko część witryn sklepowych się świeci, a tak jak widać jest ciemność. Tutaj w hotelach są światła, ale tak ogólnie wszędzie jest ciemno. Ponoć prąd miał być tu dzisiaj do 21, więc pewnie to co widać to po prostu leci z agregatów albo jakichś akumulatorów. Są takie planowane wyłączenia, jak u nas czasem było za komuny w Alternatywy 4. Możemy sobie obejrzeć coś takiego. No i okazało się, że jednak można kupić alkohol w godzinach prohibicji, tylko za gotówkę. Nie można kupić kartą, bo wiadomo, że później będzie ślad. I tutaj w sklepie tuż koło mojego hotelu sprzedali mi spod lady browara. Więc sobie zaraz wypiję. Ale wódkę czy inne alkohole też nie ma problemu. Tutaj dużo ludzi kupowało, tylko mówię chowaj, żeby nikt nie widział. Zostało jakieś 20 minut do godziny milicyjnej. Leży trochę zwłok, więc w sumie nie wiem, jak oni sobie pójdą przed 12. No nic, najwyżej go może wezmą do wojska, jak nie wstanie do tej pory. I tak wygląda nocny Lwów, czyli ciemno jak w dupie u Murzyna. Nie działa uliczne oświetlenie, czyli nie gdzie jest agregat, tak jak tu w sklepie monopolowym. No i tak sobie chodzą, ludzie podświetlają tutaj telefonami troszeczkę. Ale jest bezpiecznie, nie ma się czego bać. Można sobie chodzić. Zaraz będzie godzina milicyjna, zobaczymy, coś się wydarzy. Czy oni pójdą spać, czy nie pójdą. W tych ciemnościach to nawet psy muszą mieć podświetlane obroże, bo powiek by gdzieś zgubił się, by go właściciel nie znalazł. Główny deptak przed operą to nie w ciemnościach. Zawsze tutaj toczyło się życie nocne. No dziś nie ma światła. Że jedyne światło to jakieś przejeżdżające samochody i księżyc, bo jest dzisiaj piękna pełnia. No i znowu się zaczyna, znowu kolejny alarm. Czwarty dziś. Faktycznie chodzi policja i wygania ludzi. Właśnie powiedzieli, żeby iść spać. Bo za 10 minut się zaczyna komendancka godzina. A, czyli to działa jednak. No i rynek pustoszeje, trochę milicja powyganiała. Tu się właśnie pobili obok. Zabrali dwóch, ale niestety filmowałem co innego w tym momencie i no jeszcze trochę ludzi się pałęta, ale takie już pojedyncze sztuki, także faktycznie się chyba boją, żeby na front nie trafić.
Jest 12:30, koniec alarmu, wrócił prąd. No i jeszcze pojedyncze osoby się pałętają, tam gdzieś piją po kątach. Także z tą godziną milicyjną to taka trochę ściema jest. Tu jeszcze można kupić w tym sklepie, co kupuje alkohol. Alkohol tylko teraz przez okienko, więc no tak wszystko się kręci. Młode chłopaczki się boją, jak idzie ta policja, to uciekają. Bo pewnie jakiś mandat można dostać, albo nawet trafić na front, jak się ktoś będzie awanturował. No ale mnie się nikt nie czepiał. Siedziałem, piłem sobie piwo na rynku, do innych podchodzili, do mnie nikt nie podszedł. Nie ma prądu, to trzeba sobie jakoś radzić, nie? Na szczęście mam swoją latareczkę niezawodną, bunkrową. Świeci nawet tydzień czasu, tak więc nie jest mi straszny tutaj ten blackouty. Kolejny poranek w Lwowie. Dzisiaj noc była ciężka, dużo alarmów, ale spadły jakieś rakiety pod Lwowem, zniszczono elektrownię, więc znowu będzie problem z prądem. Ale na samo miasto tutaj nic nie spada, chyba że sami coś tam zastrzelą. Tak więc nie ma się czego bać. Życie toczy się normalnie. Widzę, że jakiś kiermasz się tutaj na rynku już nawet rozkłada. Też można sobie kupić produkty lokalne, jakieś kiełbasy, sery. Ale wiadomo, że lepiej kupić od baby na targowisku. O, tutaj będzie wszystko razy 4 cena, nie tak jak i w Polsce na tego typu kiermaszach. A najlepszy produkt jest właśnie od takiej babuszki. Chociaż tutaj też widzę, dziewczyna sprzedaje śmietanę w butelkach. No tylko, że jest to wszystko etykietkowane, więc musi być już i cena odpowiednia. Ja tam wolę jednak wspomóc taką starą babuszkę w Huście, co przyjechała ze wsi. Ale też nie wszystko możemy do Polski przywieźć. A co można, a czego nie? To o tym też nagrałem film i znajduje się na tym kanale. Tak więc zapraszam do obejrzenia. Na śniadanie warto zaś wybrać się do kultowej restauracji Baczewskich. Nie, ten lokal nie ma nic wspólnego z firmą produkującą wódkę pod tą samą nazwą. Bufet śniadaniowy kosztuje 39 zł, ale mamy dużą szansę postać sobie tutaj w kolejce, nawet jeżeli w środku będą wolne miejsca. Ponoć jak się poczeka, to jedzenie lepiej smakuje. Co ciekawe, obsługa mówi tutaj również po polsku. Lokal ma naprawdę świetny wystrój, a do bogatej oferty pożywienia mamy też muzykę na żywo z fortepianu oraz śpiewające kanarki. Przed wojną do śniadania dostawało się również kieliszek bimbru, ale z uwagi na prohibicję do godziny 12 teraz jest to niemożliwe. Ale jeśli wolisz bardziej swojskie klimaty lub 39 zł to dla Ciebie za drogo, można się wybrać do jakiejś lokalnej stołówki w iście sowieckim klimacie, w której czas zatrzymał się kilkadziesiąt lat temu. Możemy liczyć tutaj na smaczną, tradycyjną kuchnię w bardzo niskich cenach. I pomimo, że stać nas tutaj w zasadzie, żeby pójść do każdej knajpy, bo za obiad raczej naprawdę mało, gdzie zapłacimy więcej niż 40 zł. I tu mówię o takich knajpach już naprawdę eleganckich na rynku. Tak, lubię też czasem zobaczyć taki klimat sowiecki naszego PRL-u i tutaj jeszcze takie knajpy uchowały się w oryginale. Tak jak trafiłem teraz do takiej stołówki i to jest żywcem wyjęte z jakichś tam lat 70., 80., tu się nie zmieniło nic. Kładamy sobie typowe takie jakieś dania, więc tutaj ryba, kartofle, surówka i kompot. Za to wszystko zapłaciłem 12 zł. Więc jak ktoś chce poczuć nostalgię albo młodsi w ogóle nigdy nie byli w takim miejscu, to polecam. Akurat ta knajpa znajduje się tuż przy cmentarzu Łyczakowskim, naprzeciwko cmentarza. Tańce, śpiewy, pełne restauracje. Wydaje się, jakby do tych ludzi w ogóle nie docierało to, że w tym kraju jest wojna. Najpopularniejsza rozrywka na deptaku w Lwowie. Można sobie postrzelać z kałacha do Putina. Lwów oczywiście ma do zaoferowania dużo więcej i nawet tydzień w tym mieście to za mało, aby odwiedzić wszystkie ciekawe knajpy. Także tutaj jest jeszcze wiele do odkrycia. Jeżeli zainteresował Was ten temat, napiszcie o tym w komentarzach, to może nagram dla Was kolejną część o lwowskich knajpach.
Tymczasem zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka, w którym będzie już nieco mniej przyjemnie. Pokażę wam trochę śladów toczącej się wojny oraz cmentarz poległych żołnierzy ukraińskich, na którym praktycznie każdego dnia odbywają się kolejne pochówki. Odwiedzimy też cmentarz Łyczakowski oraz cmentarz Orląt Lwowski, gdzie opowiem historię tego miejsca. Oprócz tego pokażę wam jeszcze kilka ciekawych miejscówek i sytuacji z wojennego Lwowa. Do zobaczenia, cześć!